Marzenia właśnie po to są, by je spełniać, a ja o Zanzibarze marzyłam od dziecka. Na Zanzibar poleciliśmy czarterem z linią Travel Service. Hotel Uroa Bay wybraliśmy z oferty biura podróży. Była to oferta bodajże Itaki. Z zewnątrz ten hotel przypominał odrobinę jakąś twierdzę ogrodzoną wysokim murem i strzeżoną przez Masajów. Ale już za bramą oczom naszym ukazał się przepiękny widok zadbanej dżungli. Hotel oferuje zakwaterowanie w pokojach w dwupiętrowych pawilonach lub w bungalowach na plaży lub w ogrodzie. Polecam tą drugą opcję. Pokoje są przestronne, każdy ma odrębny taras, każdy ma ogromne łoże z baldachimem, urządzone w takim kolonialnym stylu. Na terenie tego 4-gwiazdkowego hotelu jest wszystko, czego potrzebuje do szczęścia turysta. Są sklepiki, jest lokalne hotelowe biuro podróży, jest przestronne lobby i jest restauracja. Są 2 bary, w tym jeden jest przy basenie i plaży. Są korty tenisowe, jest również bezprzewodowy internet na terenie całego obiektu i całodobowa opieka medyczna. Więc nawet jeśli nie wykupiliście sobie opcji all inclusive, to głodni tam na pewno nie będziecie chodzić. Jest bar, w którym można kupić od rana do wieczora różnego rodzaju przekąski. No i jest jeszcze coś ekstra. Gwarantowana pogoda bez względu na porę roku. Tam zawsze jest słonecznie. Plaża hotelowa, oddzielona niewielkim murkiem od publicznej plaży Uroa, jest przepiękna. Jest biały piasek i są niesamowite pływy oceanu. Jest tak, że w pewnym momencie woda podchodzi pod sam murek, a w innym momencie praktycznie wcale jej nie ma. Cofa się około 2 albo 3 km w głąb oceanu. I to właśnie tutaj, na tej plaży, toczy się codzienne życie mieszkańców wioski Uroa. Tutaj mają swoje maleńkie biznesy, restauracje, sklepiki. Tędy lokalne dzieci codziennie chodzą do szkoły. Te dzieci nie żebrzą. One wołają radośnie Jumbo i oczekują, że biały turysta obdaruje ich jakimś drobnym prezentem. Warto coś dla nich zabrać. Mieszkańcy wioski Uroa utrzymują się głównie z rybołówstwa. Jest to podstawowe zajęcie ludności tutaj i to nie jest skansen. Oni naprawdę wypływają codziennie rano w ocean na tych drewnianych łódkach. Wioska Uroa oddalona jest od stolicy wyspy, Zanzibar City, o jakieś 40 km i jest to naprawdę biedny region. Do tej pory na wiosce nie ma oświetlenia ulicznego, a woda jest czerpana z oceanu, jest odsalana, ale nawet w hotelu w kranach leci słona. Kobiety tutaj zajmują się uprawami algi morskiej. Więcej szczegółów o życiu mieszkańców Uroa znajdziecie na moim blogu. Jak już wspomniałam wcześniej, w wiosce nie ma oświetlenia ulicznego, więc wychodzenie poza teren hotelu wieczorem jest niebezpieczne i chyba niedozwolone. Natomiast nie ma nudy, tam codziennie coś się dzieje. Są bardzo ciekawe animacje i zwykle są to jakieś lokalne grupy artystyczne. A skoro już jesteśmy przy kolacji, to należy wspomnieć o tym, że jedzenie w hotelu jest naprawdę pyszne i różnorodne. Każdy tu znajdzie coś dla siebie.
Masaje czy Masajowie, nie wiem jaka jest forma poprawna, ale oni tutaj nie tylko są strażnikami. Zanzibar ma jeszcze jedno prawdziwe oblicze. Życie lokalnych ludzi nie jest tak kolorowe jak nasze rajskie wakacje w hotelu. Oni żyją tutaj w skrajnej biedzie, a im dalej od centrum wyspy, od miasta Zanzibar City, tym jest biedniej. W większości tych domów nie ma elektryczności, nie ma również bieżącej wody. Oni tutaj dalej palą ogniska na klepiskach. A tak wygląda rządowy budynek, posterunek lokalnej policji. Szeroko pojęta cywilizacja rośnie wprost proporcjonalnie do malejącej odległości od miasta. Jozani Forest to jedna ze sztandarowych atrakcji wyspy. Park, a w zasadzie skrawek dżungli, zamieszkują endemiczne małpy oraz wiele innych przedstawicieli afrykańskiej flory i fauny. W czasach kolonii brytyjskiej z obawy przed żółtą gorączką wszyscy przybywający na Zanzibar podróżni musieli odbyć przymusową kwarantannę właśnie na tej wyspie. Obecnie na wyspie znajduje się sanktuarium żółwi i hotel. Więcej szczegółów na temat Prison Island i samych żółwi znajdziecie na blogu w moich zanzibarskich opowieściach pod tagiem Prison Island. Największa atrakcja wyspy i jednocześnie stolica wyspy, Zanzibar City i sławne na cały świat Stone Town. Wiecie, że to właśnie na Zanzibarze, w tym oto domu, urodził się Freddie Mercury? Stone Town, czyli inaczej Kamienne Miasto, to starówka Zanzibaru, stolicy Zanzibaru, a jego historia sięga XV wieku, gdy na wyspę dotarli Portugalczycy i zaczęli budowę pierwszej kamiennej fortecy. Tuż obok fortecy, za kamienną bramą, znajduje się amfiteatr, gdzie do dziś odbywają się koncerty oraz pokazy filmów w ramach Zanzibarskiego Festiwalu Filmowego. Jednakże nazwa Kamienne Miasto nie pochodzi tylko i wyłącznie od tej kamiennej fortyfikacji, ale też od domów, które zaczęły powstawać wokół tego fortu około 1830 roku, na miejscu dawnej wioski rybackiej. Miasto zaczęło bardzo szybko się rozrastać. W 1840 roku sułtan Said ibn Sultan przeniósł stolicę sułtanatu z Maskatu w Omanie właśnie na Zanzibar, co jeszcze bardziej przyspieszyło rozwój miasta i stało się ono centrum handlu pomiędzy Afryką, Arabią i Indiami. Zanzibar zapisał się niechlubnie na kartach historii również jako kolebka niewolnictwa. Obecnie w miejscu dawnego targu niewolników stoi anglikańska katedra. Z jej historią związany jest pewien biskup brytyjski, Edward Steer, który zawzięcie walczył o zniesienie niewolnictwa w kolonii. Pałac sułtana, zwany również Domem Cudów, niegdyś zachwycał i zadziwiał bieżącą wodą z kranów i mechanicznymi windami.
Dziś niestety stoi w ruinie i jest niedostępny do zwiedzania. A żal patrzeć, jak niszczeje, a państwo nie ma środków na odrestaurowanie. O spektakularnych pływach oceanu na Zanzibarze już Wam wcześniej wspomniałam. Kiedy tak się dzieje, że woda cofa się w głąb, odkrywa ogromną plażę, a na niej tysiące różnych skarbów morza. Można zbierać muszelki, można zbierać rozgwiazdy, można podziwiać różne inne małe żyjątka, aczkolwiek należy pamiętać, że nie zabieramy nic, co należy do morza. Jest jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłam i która mnie trochę zdziwiła. W okolicach wioski Uroa nie ma rafy koralowej, to znaczy nie ma tej linii brzegowej, natomiast może jest to związane z ogromnymi pływami oceanu, a może jest to związane z działalnością człowieka, gdyż takie szczątki rafy są widoczne w tych murkach przy plaży. One tak jakby były używane jako budulec. I jeśli zastanawiacie się jeszcze, czy warto odwiedzić Zanzibar w jakieś wakacje, to odpowiedź brzmi tak. Naprawdę warto. Jest to super miejsce.